chciałam zapytać o to, jak się pan czuje po zagraniu pierwszego etapu przesłuchań konkursu Chopinowskiego. Dobrze się czuję. Jest to zawsze bardzo miłe doświadczenie, podzielić się muzyką z ludźmi. Jest to piękna idea konkursu, który nie jest tak naprawdę dla mnie przynajmniej osobiście rywalizacją, tylko możliwością cieszenia się pięknem muzyki i dzielenia się nią ze wspaniałą publicznością. A czy jest to rodzaj jakiegoś déjà vu, powrót po 4 latach, czy właśnie po prostu sposób na dzielenie się emocjami z publicznością? Ja myślę, że nie do końca déjà vu. 4 lata to jest dużo czasu, żeby trochę zmienić może nastawienie, trochę inaczej podejść do idei w ogóle konkursów i traktować je trochę jako możliwość występu publicznego, aniżeli rywalizację samą w sobie. No właśnie, 4 lata to bardzo dużo. Po drodze zdarzyły się różne inne konkursy i wielkie laury. To jest doświadczenie, które pomaga właśnie w takim konkursie jak konkurs chopinowski, budowanie jakiejś odporności scenicznej, czy znowu tylko możliwość, tylko jaż pokazania się publiczności? Myślę, że na pewno jest to w jakimś sensie budowanie odporności, bo im człowiek więcej jest jakby narażony w cudzysłowie na atmosferę konkursu, tym bardziej się na nią odparnia, inaczej do niej podchodzi. Więc na pewno w ogóle występ na konkursie jest bardzo potrzebny. Im więcej człowiek występuje publicznie, tym prościej mu to przychodzi z czasem. Oczywiście to nie jest nigdy bezproblemowe, zupełnie absolutnie wolne od stresu, od jakichś takich ludzkich emocji, ale jest na pewno w jakimś stopniu prościej, żeby zapomnieć po prostu o tym wszystkim i tylko i wyłącznie skupić się na muzyce. Jaki towarzyszył panu klucz czy myśl przewodnia podczas wybierania utworów do pierwszego etapu? Bo są to zupełnie inne utwory niż 4 lata temu. Tak, no przede wszystkim chciałem zagrać praktycznie wszystko zupełnie inne niż 4 lata temu, z wyjątkiem preludiów, bo preludia i tak miały być w programie, może w jakiejś mniejszej części, w jakichś grupach, natomiast ze względu na to, że i tak miały być, to zdecydowałem się powtórzyć cały cykl, a tak to wszystko inne oczywiście jest zupełnie, może nie nowe, ale na pewno niepowtarzane z poprzedniej edycji konkursu. Szczególnie szukałem utworów, które są mi bardzo bliskie i czasami było tak, że zaczynałem pracę nad jakimś utworem, zagrałem go może 2-3 razy na scenie i decydowałem się, że jednak nie jest jakiś problem w tej relacji między dziełem a wykonawcą, więc w taki sposób starałem się odnaleźć właśnie program, czy też nie program, ale poszczególne po prostu części tego programu, które szczególnie do mnie przemawiają, a potem ułożyć je w jakiś sposób w całość. I więc od tej strony wyszedłem. W wielu wywiadach wspomina pan o tym marzeniu dotyczącym ścieżki dyrygenckiej. No nie da się ukryć, że pierwsze etapy są mało orkiestrowe, ale może jakiś rodzaj symfonicznego myślenia towarzyszy panu podczas grania tych utworów? Ciężko mówić o symfonice u Chopina. Na pewno w pewnym sensie tak, natomiast u Chopina jednak jest opera i śpiew. I to on wziął to bezpośrednio od Mozarta praktycznie. Jest trochę muzyki kameralnej, ale jednak myślę, że głównym nurtem, którym on się inspirował, była zdecydowanie opera. Bel canto, wszystko u niego jest wokalne tak naprawdę. I to jest w tej muzyce najtrudniejsze, jednocześnie najpiękniejsze, że właśnie uchwycić ideę śpiewu, uchwycić ideę frazowania, która jest zbliżona do wokalistów, żeby rozumieć, w jaki sposób oni oddychają, w jaki sposób oni frazują. I to wszystko trochę zmienia podejście pianisty do utworów Chopina, kiedy to zrozumie, kiedy posłucha oper na żywo, kiedy w dobrych wykonaniach. Czy orkiestrowe myślenie? Na pewno w pewnym sensie tak, ponieważ szczególnie w rozumieniu faktury kompozytora, rozumieniu jakby wertykalności w jego dziełach. Na pewno to pomaga, ponieważ oczywiste jest to, że flet jest na przykład znacznie cichszym instrumentem niż puzon, tak? Więc jeżeli człowiek wyobrazi sobie orkiestrację, to oczywistym staje się to, że nie wszystkie głosy są tak samo ważne i nie wszystkie nuty są tak samo ważne, więc ale tak samo jest również w operze, w muzyce operowej, tak samo u wokalistów, nie wszystkie nuty są tak samo ważne, więc na pewno im więcej człowiek wie, tym prościej się mu w pewnym sensie odnaleźć w tej muzyce. W ogóle w muzyce, nie tylko Chopina, w każdej muzyce.
A czy to marzenie o byciu dyrygentem jest gdzieś na liście marzeń do realizacji? Tak, to jest tak na liście marzeń, jeżeli doba miałaby 2 razy więcej godzin, to też jest jedno z marzeń. Wtedy może by się udało. Na razie niestety chyba no ze względu na czas po prostu nie da się wszystkiego pogodzić, ale gdzieś z tyłu głowy, gdzieś może w przyszłości, kiedy znajdzie się więcej czasu, w jakim stopniu może to marzenie uda się spełnić. Chciałabym jeszcze zapytać o doświadczenie pedagogiczne. To coś, co też odróżnia ten konkurs od poprzedniej edycji. Czy to doświadczenie pomaga? Zdecydowanie, zawsze pedagog uczy się tak samo dużo jak uczeń czy student i czasami o pewnych rzeczach się nie myśli, szczególnie jak się jest osobą, która cały czas gra, bo pewne rzeczy wychodzą w sposób bardzo naturalny i w sposób intuicyjny bardzo często. Natomiast kiedy wchodzi się w pedagogikę, zaczyna się zauważać pewne rzeczy i bardziej intelektualnie do nich podchodzić. I na pewno zawsze intelektualne podejście jest bardzo potrzebne i bardzo ważne i bardzo cenne. I w każdym, właściwie we wszystkim uważam, że oczywiście serce jest tak samo ważne jak intelekt, ale bez intelektu nie da się zbudować dobrej interpretacji. I pedagogika na pewno pomaga w budowaniu interpretacji, ponieważ człowiek uczy się bardzo dużo w momencie, kiedy stara się znaleźć sposób na coś, czy stara się wytłumaczyć coś, zwerbalizować, co czasami jest bardzo trudne, ale pomaga, na pewno pomaga w uświadomieniu sobie pewnych zależności. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu.